W dzisiejszym odcinku będziemy pokazywać zdobienia salonowe, które są dobrą propozycją na karnawał albo na studniówkę, ale również na co dzień, jeśli Twoje klientki lubią poszaleć ze swoimi paznokciami. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Martinez. Witajcie, kochani. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie jest 6 sposobów Martinez na karnawałowe, proste, salonowe, ale również nieco bardziej skomplikowane zdobienia, zostańcie z nami. Czy misternie zdobione paznokcie nosi się na co dzień? W moim przypadku tak. Moje koleżanki często pytają mnie, gdzie można zrobić takie cudeńka albo takie, jakie znajdą sobie na Instagramie. I najczęściej to, co od nich słyszę, to jest pełen podziw wobec stylistki, która potrafi zrobić takie rzeczy na paznokciach. Przyznajcie się, dziewczyny, która z Was ma w sobie duszę artysty i lubi wyżyć się artystycznie podczas swojej pracy? To dla Was dedykujemy dzisiejszy odcinek. Poznajcie produkty i akcesoria, którymi będziemy tworzyć nasze karnawałowe propozycje. Pędzelek Master Nail Art 004. To syntetyczny pędzelek o nieco dłuższym włosiu, którym można wykonać ultra cienkie, ale również nieco grubsze linie. Włosie przepięknie się wykręca, jest elastyczne i świetnie się sprawdza do pracy na okrągło. Master Nail Art 007 to ulubiony pędzelek wielu stylistek, od początkujących po weteranki salonowe i również zdobywczynie prestiżowych nagród artystycznych. Jego sprężystość i unikalny kształt pomagają tworzyć proste, cienkie, równoległe, perfekcyjne linie. Aquarel Sting – przyspieszacz czasu przy wypełnianiu i cieniowaniu zdobień i to nie tylko tych akwarelowych, jakby mogła sugerować jego nazwa. Korzystamy z niego na okrągło podczas zdobień wykonywanych żelem bądź hybrydą, tam gdzie chcemy wycieniować nasze zdobienie. Arte Brillante Black. Mocno napigmentowany żel zawierający w sobie nabłyszczacz. Bardzo fajny produkt, po który będziecie sięgać regularnie, tworząc zdobienia na paznokciach. Przepięknie błyszczy i nie trzeba go zabezpieczać żadnym innym topem. Charakteryzuje się genialnym napięciem powierzchniowym, czyli nie rozpływa się podczas pracy, nawet kiedy położymy grubą warstwę. Utwardzamy standardowo 30 do 60 sekund w lampie LED, w zależności od kondycji żarówek i tego, ile produktu nałożyliśmy. Sugar Effect. Żel do zdobień w przepięknym odcieniu czystej, nieskazitelnej bieli. Posiada warstwę dyspersyjną. Nie spływa, nie rozlewa się. Jeden z naszych bestsellerów do salonowych zdobień, m.in. do perfekcyjnego baby boomera, co udowodnimy jeszcze niejednokrotnie na tym kanale. Utwardzamy go od 30 do 60 sekund, ponownie w zależności od grubości warstwy oraz kondycji żarówek. Tip Top, czyli hybrydowy top nawierzchniowy bez warstwy dyspersyjnej. Usiądźcie wygodnie, to będzie długa lista, dlaczego ten produkt trafił do dzisiejszego odcinka. Po pierwsze i najważniejsze, przepięknie błyszczy. Poza tym Tip Top posiada rzadką konsystencję i chwała mu za to, ponieważ dzięki niej nie pogrubia stylizacji. Pomimo iż jest rzadki, można wykonać nim zdobienie, namalować cienkie linie bądź nawet stworzyć transparentne, wypukłe elementy, takie jak krople czy środek kwiatka. Tip Top to pierwszy produkt bez dyspersji, który jest bardzo elastyczny i łączy się z każdym produktem, który znajduje się pod spodem. Kiedy zagości na paznokciach, tworzy idealną taflę do wcierania pyłków bez dyspersji, a jego poziomowanie sprawia, że genialnie wyrównuje zdobienia. Uwaga! Po wyciągnięciu tip-topa z lampy musimy odczekać 5-10 sekund, zanim polimeryzacja przebiegnie do samego końca i absolutnie, broń Boże, w tym czasie nie dotykać włosów, ucha, torebki, dżinsów, czegokolwiek. Pamiętajcie, że tip-topa utwardzamy od 30 do 60 sekund w zależności, jaka jest kondycja lampy. Super mat to super top. To nie satyna, tylko perfekcyjny mat w dosłownym znaczeniu tego słowa. Jego ogromnym atutem jest brak dyspersji i elastyczność. Nadaje się nie tylko do roli topa, ale również jako alternatywa do zmatowienia powierzchni pomiędzy warstwami w zdobieniach. Uwaga! Jest ultra czuły na światło, dlatego w trakcie pracy od razu zakręcajcie butelkę, nie czekajcie do końca wykonania zdobienia, bo może się utwardzić. Aquagel to produkt, dzięki któremu możemy pracować techniką mokre na mokre. Czyli nakładamy jedną warstwę aquagelu, nie utwardzamy jej i nakładamy na nią hybrydy, które na powierzchni aqua delikatnie, ale w kontrolowany sposób rozpływają się, tworząc efekt akwareli. Oprócz zdobień mokre na mokre, aquagel jest najlepszym produktem do cieniowania w połączeniu z klasycznymi hybrydami, glasami bądź kolekcją Arte Brillante. Jeśli wykonujesz zdobienie wymagające cieniowania, bez względu na to, czy to są salonowe prościzny, czy też mistrzowskie boksy, będziesz korzystać z aquagelu każdego dnia.
Propozycja numer 1. Marmurek w kolorze królowej śniegu. Pierwsze zdobienie wykonamy na naszej nowości Vitamin Base, która jest wymarzonym podkładem do szybkich marmurkowych zdobień. Nakładamy jedną warstwę i utwardzamy przez 30 sekund. Następnie szykujemy sobie mieszankę aquażelu i lakieru hybrydowego Zanzibar w proporcji 3/4 aqua do 1/4 koloru. Pędzelkiem do zdobień Aquarel Sting nanosimy mieszankę, tworząc delikatne, podłużne plamy, zostawiając między nimi przestrzeń. Na granicy koloru dociskamy pędzel mocniej, aby uzyskać cieniowanie. Utwardzamy. Teraz łączymy aquażel z Gel Polish Glass w kolorze Barbados. Zagadka matematyczna. Jeżeli glasy posiadają 50% krycia tradycyjnej hybrydy, to w jakiej proporcji połączymy je teraz z aquażel? Dobrze, pół na pół. Do naszej mikstury dodamy pyłek Pixel Effect w kolorze kopciuszek. Uwaga, nie przesadźmy z ilością, bo zamiast mgiełki otrzymamy breję. Zamaczamy cały pędzelek w pyłku i mieszamy z naszym miksem hybryd, dopóki nie uzyskamy równomiernej konsystencji. Następnie aplikujemy świeżo utworzoną mgiełkę pomiędzy plamami z poprzedniej warstwy, szczególnie skupiając się na granicach koloru. Utwardzamy. Całość pokrywamy wet lookiem, żelem z warstwą dyspersyjną. Jest to dość gęsty żel, dlatego zwracamy uwagę na to, aby położyć jego cienką warstwę. Po utwardzeniu nie przecieramy dyspersji. Pędzelkiem Nail Art 004 malujemy delikatne linie wzdłuż przy użyciu Sugar Effect Gel. Linie lekko rozmywają się na dyspersji topu, tworząc delikatny cień. I o właśnie taki efekt nam chodziło. Utwardzamy. Pokrywamy paznokcia cieniutką warstwą topu Super Matte i wkładamy rękę do lampy. Na matowej powierzchni malujemy kilka cieniutkich, delikatnych linii, aby uzyskać jeszcze większy efekt głębi. Ponownie utwardzamy. Całość zabezpieczamy topem. Może to być z dyspersją lub bez dyspersji, bez różnicy. Tutaj Martyś użyła swojego ulubieńca Tip Topa. Utwardzamy. Tak oto prezentuje się nasz niebieski, zimowy marmurek. Zdobienie numer 2. Zimowa koronka na glamerze. Na paznokieć naturalny lub przedłużony aplikujemy jedną warstwę Vitamin Base, która jest genialnym podkładem do pyłku Glamour, zarówno w kolorze silver, jak i gold. Utwardzamy. Całość pokrywamy tip-topem i wkładamy zdobienie do lampy. Odczekujemy 10 sekund, aż to postygnie i za pomocą aplikatora do cieni wcieramy w niego pyłek Glamour Silver. Delikatną szczoteczką unicornem usuwamy nadmiar pyłku. Całość zabezpieczamy topem bez dyspersji, czyli ponownie tip-topem. Dla idealnego błysku można utwardzać go dłużej, na przykład 60 sekund. Bo czymże jest dodatkowe 30 sekund podczas polimeryzacji, jeżeli w zamian dostaniemy gwarancję idealnego błysku? Zabieramy się za koronkę. Cieniutkimi, długimi liniami wyznaczamy jej obrys, pracując pędzelkiem Nail Art 007. Powolutku, nigdzie się nam nie spieszy. Następnie zmieniamy pędzelek na 004, aby wyrysować wnętrze koronki. I tutaj wyborna informacja. Nasza ręka może, a wręcz powinna delikatnie drżeć. To rzadkość przy zdobieniach nail artowych. Tutaj, jeśli wprowadzimy rękę w mini wibrację, uzyskamy linie do złudzenia przypominające nitki. Rozprowadzamy je w całym kierunku w sposób nieregularny, wzorując się na koronce. Pamiętajcie, cały czas pracujemy na mokrym żelu, nie przymrażając zdobienia. Pracujemy Sugar Effectem, który ma mocne napięcie powierzchniowe, więc bez obaw, zdobienie się nie rozpłynie. Ale trzeba uważać, aby przypadkiem nie zahaczyć pędzelkiem albo ręką o nasze dzieło. Gdzieniegdzie linie muszą być grubsze. Tam właśnie dołożymy nieco więcej żelu Sugar. Jeśli w pewnym momencie jest Wam niewygodnie prowadzić linię, zawsze można odwrócić tipsa lub poprosić klientkę, aby odwróciła dłoń. Często jest tak, że ruch, nawet mikroruch, w jedną stronę mamy dużo lepiej wyćwiczony niż w odwrotną. Cóż, taki urok czynności manualnych. Kiedy zdobienie jest gotowe, całość posypujemy pyłkiem White Snow. W tym celu można dla wygody użyć kopytka. Warto posypać dwukrotnie, aby mieć pewność, że wszystkie linie wchłonęły odpowiednią ilość pyłku. I dopiero teraz wkładamy zdobienie do lampy. Poczekajmy dłużej, około 60 sekund, żeby mieć 100% pewności, że wszystko się elegancko utwardziło. Wyciągamy rękę z lampy, nadmiar pyłku usuwamy miękką szczoteczką i gotowe. Tak prezentuje się nasza zimowa koronka. Zdobienie numer 3. Witrażowy Holomanix. Naszym podłożem zdobienia będzie hybryda najczarniejsza ze wszystkich, Mr. Black. Ponieważ malujemy transparentnego tipsa, nałożymy 2 warstwy. Jeśli pracowalibyśmy na naturalnych paznokciach, wystarczyłaby nam tylko jedna warstwa produktu. Następnie nakładamy tip-topa, utwardzamy i od razu przechodzimy do zmatowienia powierzchni oraz oczyszczenia jej z resztek pyłu cleanerem. Zaczynamy tworzyć zdobienie, ponownie korzystając z techniki grubo cienkich kresek.
Skupiamy się na tym, aby każdy zawijas skończył się jak najcieńszą linią. Pewnie już wiecie, którymi produktami pracujemy, ale dla formalności powtórzę. To pędzelek Master Nail Art 004, wręcz stworzony do tego typu ornamentów, oraz niezastąpiony Tip Top. Tak jak widzicie, zdobienie nie rozpływa się i nie ma potrzeby przymrażać go w lampie, oczywiście jeśli uda nam się zachować żwawe tempo pracy. Utwardzamy zdobienie, czekamy kilka sekund, aż to postygnie i pacynką do make-upu wcieramy Holomanix. Świetny jest ten moment, kiedy po wtarciu pyłku zdobienie staje się widoczne na czarnym tle. Przechodzimy do cieniowania zdobienia. Do tego celu posłużą nam glasy. Zaczynamy od różowej Eureki. Korzystając z pędzelka hybrydowego, nakładamy niedużą ilość produktu na zewnętrzną stronę zdobienia i delikatnie przesuwamy się do środka, nie dokładając produktu, tylko go cieniując. Analogiczną czynność wykonujemy z drugiej strony, tym razem pracując Black Ghostem, czyli czarną, transparentną hybrydą. Skończyliśmy cieniowanie? Jeśli tak, to utwardzamy zdobienie, nakładamy tip-topa, utwardzamy, czekamy kilka sekund, aż to postygnie i voilà! Witrażowy Holomanix jest już gotowy. Nasz odcinek dobiegł do końca. Jeżeli podobały Wam się dzisiejsze karnawałowe zdobienia, koniecznie bądźcie z nami za tydzień, dlatego że zaprezentujemy drugą część zdobień. Dzięki za uwagę. Cześć!